Wrzucę, jakby ktoś chciał sobie przerobić wyświetlacz 860C, nie musicie kupować oryginalnego bootloadera, tylko możecie sobie sami zrobić kosztem, nie wiem, 15-20 zł, to można sprawdzić. Tak to będzie wyglądać. Tu jest 860C do TSD-Z2. Tu wytłumaczę jeszcze, jak to jest podłączone. Dobra, teraz po kolei mamy podłączone. Możemy sprawdzić, czy wszystko działa. Sobie włączymy wyświetlacz. Wszystko działa, jest na oryginalnym softie. Dobrze, i teraz tak szybko, żeby zaprogramować ten wyświetlacz na 860C, ale tak samo 850C dokładnie działa tak samo. Wchodzicie sobie w program, który się nazywa apt bar. Wchodzicie sobie w ten program. Dajecie find port. W moim przypadku jest to czy u Was niekoniecznie. Musicie mieć sterowniki, tak jak mówiłem wcześniej, do adaptera FTDI, inaczej Wam to nie otworzy, nie znajdzie Wam tego po prostu. Dajecie sobie open port. Teraz open firmware. O i tutaj zależnie jaki macie wyświetlacz, to możecie sobie albo 850C, albo 860C możecie sobie po prostu przestawić. W moim przypadku jest to 860C teraz. I ten plik sobie otwieracie i dajecie update firmware. No i musicie nacisnąć teraz na wyświetlaczu przycisk włączania. Może być tak, że na przykład 2 razy szybko musicie nacisnąć przycisk włączania. Jak się skończyło, po prostu musicie wcisnąć stop update. To będzie w kółko. Dobra, włączamy, sprawdzamy. A widać, że się włącza, teraz trzeba będzie po prostu podłączyć do roweru. Teraz prawdopodobnie niestety wyskoczy błąd. Teraz szybciutka wrzucę jeszcze, jak to zaprogramować. Tu sobie odpinacie tą wtyczkę, która idzie do kontrolera od czujnika prędkości. I tutaj wpinacie się czymś takim ST-Link V2. Jak to programować? Jest wiele kanałów. Dobra, jestem już wpięty teraz programatorem ST-Linkiem pod czujnik prędkości, który idzie do kontrolera, tutaj pod wtyczkę od czujnika prędkości. Po lewej stronie idzie grunt. Tutaj może przekręcę. Jak sobie obrócicie, to jest wiele schematów, także znajdziecie bez problemu. Po lewej stronie GND, u góry idzie napięcie plus 5V, po prawej stronie idzie swim do tej wtyczki. Teraz sobie otwiera STVP. Mamy sobie ten program STVP, czyli ST Visual Programmer. Też, żeby to otworzyć, musicie sobie zainstalować sterowniki do ST-Linka, także to jest też ważne. Może wrzucę linki pod spodem do sterowników. Jak to sobie otworzycie, to tu jeszcze jedna ważna rzecz. Przed tym, zanim zaczniecie programować, musicie sobie tutaj ustawić po kolei. To jest tak. Czyli musicie skonfigurować sobie i tak. Dajecie sobie tutaj w konfiguracji ST-Link, następnie swim, bo przez to będziecie programować przez ten kabel. I tutaj musicie sobie ustawić tą wersję STM8S105X6. To jest dosyć ważne. Jak macie to ustawione, to dajecie sobie Read Current Tab or Active Sector. I najlepiej, żebyście sobie wszystko po kolei zapisali. Ja teraz nie jestem przy rowerze, nie mam podłączone tego, ale pokażę, jak to działa. Wklikacie sobie na program memory, tutaj Wam wyskoczy generalnie, jak dacie to Read All Tabs, wyskoczą Wam tutaj cyferki, literki i tak dalej. Wchodzicie sobie na program memory i dajecie sobie file,
Save as. Zresztą większość z Was będzie wiedziała, jak to zrobić, to jest dosyć proste. Zapiszcie sobie to gdzieś, żeby mieć to, żeby odzyskać po prostu ten program jako oryginalny soft. I musicie sobie, najlepiej sobie podpisać to program memory w pierwszym. Następnie musicie przejść tutaj. Data memory, też musicie zrobić tak, że sobie zapisać to. File, save as, podobnie jak tamto. I to samo robicie tutaj na dole z option byte. Z option byte też to robicie, czyli też file, save as. Co jest ważne tutaj, żebyście mieli read out protection off, bo jak będziecie mieli na on, no to możecie tego nie zaprogramować. Tu jeszcze taka ciekawostka dla ludzi bardziej zaawansowanych, jakby się ktoś bawił z tematem PCB i nie mógł sobie wgrać pliku OTA, to strzałkami sobie tutaj musi zmienić disable na enable, bo to jest często problem, ale to jest dla bardziej zaawansowanych. Teraz wybieracie sobie to TSD-ZV20863 hex, dajecie sobie otwórz. O, tak. Teraz jak macie otworzone, to tutaj sobie dajecie program All Tabs. Tutaj na dole będziecie widzieli, czy jest zapisane wszystko dobrze, czy nie. Wyskoczy Wam, że jest zapisane z sukcesem. I teraz podłączymy wyświetlacz i sprawdzimy, jak działa. Czemu warto zmienić wyświetlacz na 860C z otwartym oprogramowaniem? Bardzo szybko się włącza. O, coś słabo widać, troszeczkę. Może go ściemnie, włączając światło, będzie troszeczkę lepiej. O, od razu lepiej. Światełko sobie damy niżej. No to cóż, na tym wyświetlaczu pokazuje siłę, z jaką pedałujecie, pokazuje bieżące zużycie energii przez silnik. Jest do wyboru, w zależności jak Wam pasuje, ilość stopni wspomagania. Na dole jest wykres, też sobie można wybrać. Pokazuje prędkość bieżącą. Pokazuje również zużycie watów na kilometr. Tutaj też są te jakby 3 podmenu i tutaj sobie możecie wybrać, co chcecie, żeby Wam wskazywało. Wszystkie zmiany, których robicie niestety na własną odpowiedzialność. Zmiana tego oprogramowania jest nieodwracalna i te wyświetlacze, czytałem na forum, że mogą się zdarzyć wersje, które niestety, z którymi może być problem. Akurat ja mam kilka wersji tych wyświetlaczy, jeszcze nie trafiłem, żeby któraś miała problem. Zakupione w PSW Power jak do tej pory, ani 850C, ani 860C nie miałem problemu. Taki krótki instruktaż, jak to obsługiwać. To na poziomie 0, jak macie, naciskacie sobie on-off i na dole Wam się wyświetla, o tutaj widać, na jakim trybie wspomagania jesteście. Jest do wyboru hybryd, MTB, cadence i torque. I jeszcze power. Ja osobiście najbardziej lubię ten power, jest najszybszy rower wtedy. Też jak macie na zerze i przytrzymacie sobie M, to teraz mruga i możecie sobie wybrać poszczególne okienka, co Wam będą wskazywać. Tu jest dość sporo do wyboru. Można się tym bawić, są szczegółowe instrukcje. Instrukcja do tego ma 25 stron. Może wrzucę na dole pod filmikiem. Tu się to przełącza. Tu jeżeli chcecie sobie pozmieniać poszczególne okienka, to plusem i minusem wybieracie sobie, co chcecie, żeby Wam pokazywało. A przełączacie do kolejnej rubryki. A ja sobie tutaj ustawię jeszcze na, może zużycie na watów na kilometr. I on-offem przełączacie do następnej pozycji. I nawet możecie sobie ustawić tutaj, co Wam będzie pokazywało na tych wykresach. Też bardzo fajna sprawa. Jak sobie jeszcze raz wciśniecie on-off, to przeskakuje od początku. No i teraz, żeby to wyłączyć, musicie nacisnąć jeszcze raz. O, włączyłem sobie akurat, włączyłem światło, słabiej widać. Ale jak naciśniecie M,
to wyjdziecie z tego menu. Duży plus tego wyświetlacza, on daje możliwość dużo lepszego wspomagania niż standardowe wyświetlacze. Jak sobie wejdziecie do menu, to musi nie być na zerze. Jeżeli chcecie wejść do menu, nie może być to na zerze ustawione. Trzeba sobie zmienić poziom. I teraz jeszcze raz wciskacie M i przytrzymujecie. Teraz co ważne, jeżeli byście chcieli sobie coś ustawiać w menu i wejdziecie w poszczególne podmenu, tutaj, o, tu są akurat moje ustawienia, musicie, jeżeli chcecie, żeby Wam manetka działała, to musicie sobie ustawić throttle na bezwarunkowy lub tutaj sobie możecie zmienić. Tu jest kilka podustawień. Ja sobie ustawiam akurat bezwarunkowo, żeby mnie wspomagał. I co jeszcze? Tutaj na początku, jak sobie przestawicie ten wyświetlacz, musicie sobie zmienić, to jest dosyć ważne, bo Wam się nie będzie chciało to zmienić, musicie sobie zmienić password na no, bo jeżeli będziecie mieli na yes, to w tym menu nic nie zmienicie. Żeby ustawić manetkę, żeby Wam działała, oprócz tego, że w tym podmenu musicie zmienić na, to już zależnie od Waszej chęci, możecie od 6 km, że Was będzie wspomagał, że będzie Was wspomagał w trakcie pedałowania, ale i tak Wam ta manetka nie zadziała, jeżeli tutaj w tym menu nie zmienicie w motor temperature w ustawieniach. Muszę wrócić do góry. Tu musicie mieć ustawione też na manetkę, czyli na throttle. Jeżeli tego nie zmienicie, to manetka Wam nadal nie będzie działać. Tu jeszcze jedna rzecz, jeżeli zmienicie sobie to oprogramowanie, to na początku w domyślnych ustawieniach niestety macie Street Mode najczęściej włączony, dlatego trzeba sobie wejść tutaj na Street Mode i to zależnie już od preferencji. Ja akurat preferuję szybszą jazdę, nie do końca legalną, ale ja jestem akurat w innym kraju, także to musicie sobie sami zweryfikować. I tu musicie to wyłączyć, tu musicie mieć no, inaczej będzie Was wspomagać. Jest ustawione tutaj na speed limit zwykle do 25 na godzinę i na 250 W. Akurat mnie to nie interesuje, ja to mam wyłączone. Co jest fajne, możecie sobie tutaj ustawić klawisz, który Wam będzie włączał ten Street Mode, że będzie się to czyniło legalną jazdą po prostu, za naciśnięciem i przytrzymaniem jednego klawisza, przycisku. Podpięcie tego wyświetlacza to jest wyświetlacz zakupiony w PSW Power, wrzucę link pod spodem. Podpięcie tego wyświetlacza niestety, zależnie od kabla, jaki będziecie mieli, musicie sobie sami zweryfikować, czy wszystko pasuje do kontrolera, ponieważ może się zdarzyć, będziecie musieli prawdopodobnie rozciąć kabel niestety w 860C, kupić jakiś inny kabel i sobie zlutować ten kabel, ale musicie posprawdzać wyjścia. Jeżeli byście kupili w zestawie z PSW Power z 850C od razu wyświetlaczem, nie musicie tego robić. To powinno Wam działać wtedy na tamtym kablu. Ja akurat mam 860C, mam przelutowany, trzeba wszystko sprawdzić miernikiem, bo inaczej możecie spalić wyświetlacz. Co jest fajne, to możecie sobie tutaj w tym wyświetlaczu zmienić ustawienia od razu. Tak jak jeżeli próbowaliście na komputerze, to możecie sobie wejść w poszczególne ustawienia tych wszystkich poziomów, czyli Power Assist, Hybrid Assist, Cadence i tutaj możecie sobie pozmieniać od razu te ustawienia, to co zwykle się robi na laptopie. Jeżeli byście to zrobili znowu na laptopie, to prawdopodobnie, jeżeli to zrobicie przez ten program na jawie, to nie będzie Wam to działało potem. Czyli musicie sobie wgrać wersję wyświetlacza, która się zgadza z wersją oprogramowania TSDZ, kontrolera. To musi się zgadzać, bo inaczej Wam to nie zadziała. Tu jest ten rowerek z 860C. To 860C różni się od 850C oprócz wyświetlacza, to różni się ilością przycisków, które są do sterowania. Też nagram jeszcze o tych przyciskach, jak tego używać. Generalnie łatwiej jest w 860C. Jedyne co w 860C jest troszeczkę gorsze, czego nie ma w 850C. Już włączę to. To jest to, że jeżeli wejdziecie do menu, musi być tutaj ustawione, tak jak wcześniej mówiłem już, jakikolwiek poziom. Nie może być na zerze po prostu.
naciskacie M, przytrzymujecie. Jeżeli wejdziecie sobie w to i wchodzimy powiedzmy w ustawienia bike, to są akurat moje ustawienia, czyli po kolei maksymalna prędkość, ja mam na 50, tak osiągam do 45 gdzieś tutaj na prostych odcinkach. Tutaj to jest drugie to jest obwód koła, to łatwo znajdziecie jaki macie. Maksymalny power limit, no to tutaj ja sobie ustawiam 725, generalnie powinno się do 750, miałem kiedyś 800, też się nic nie działo, ale to już na własną odpowiedzialność. Assist with Error, no to ja mam ustawione na yes, ale polecam jednak nie. Manetka tu jest ważne, żebyście sobie ustawili, bo inaczej Wam nie będzie działać. Tu jak sobie wejdziecie do menu, coś pozmieniacie, to najlepiej w tym 860C, żebyście wyszli przez przycisk on-off całkowicie do głównego menu, jeżeli chcecie wejść i zmieniać coś w kolejnym menu. Jeżeli tego nie zrobicie, to zaraz pokażę, co się stanie. Na przykład sobie wejdziemy tutaj, coś zmienimy, wyjdziemy, zmienimy tutaj na przykład. O, już. No właśnie. Może Wam wyskoczyć błąd. O, akurat teraz nie wyskoczył, ale wyskakuje wtedy często błąd. Także polecam jednak wychodzić do głównego menu i jeszcze raz wchodzić do tego menu. W 850C tak mi się nie dzieje. Tu co jest jeszcze ważne, to ustawcie sobie też pojemność baterii i amperaż. Tutaj macie amperaż. Ja mam ustawione na 18 amperów. Generalnie musicie sobie przeliczyć wolty razy ampery, dają Wam waty. I dobrze by było, żeby nie przekraczało to tych 750, 800 W. No 800 to już dla ryzykantów bardziej, no powinno się do 750. Wiadomo, ten silnik pewnie momentowe zasilanie zniesie troszeczkę większe, no to zależy też od napięcia, jakie macie wtedy w woltach na baterii. Bo wiadomo, że na przykład 45 V razy 18 amperów da nam inny wynik niż 54 V razy 18 amperów, bo wtedy wychodzi w waty. To łatwo sobie sprawdzić, przeliczyć. Tutaj też jak sobie stąd wyjdziecie, to w podmenu SOC, o właśnie teraz jest błąd, ten o którym Wam wcześniej mówiłem. I teraz niestety musicie wyłączyć i włączyć jeszcze raz zasilanie. Teraz nie będzie się dało nic z tym wyświetlaczem zrobić. No, ale teraz jak wyłączycie i włączycie, to już działa. Tutaj jak sobie wejdziecie na to podmenu SOC, to tutaj sobie możecie ustawić też pojemność baterii, jaką macie. Ja mam akurat większą baterię, 19 Ah. To jest rower kolegi, któremu przerabiałem ten rower. Jemu to pozwala nawet na przejechanie około 100 km teraz ta bateria. Zobaczymy teraz jak na tym oprogramowaniu, może jeszcze dorzucę jak na tym oprogramowaniu mu się to spisywało.